I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told ya I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told ya I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Cześć, jesteśmy w Motoparku Kraków. Właśnie przed chwilą wraz z moim teamem dokonaliśmy oficjalnego odsłonięcia najnowszego projektu BMW E92 M3, które jest właśnie tutaj z nami. M3 tylko z nazwy, ponieważ pod maską drzemie gigantyczny wręcz silnik LS3 ze strokerem na 7 litrów aż. Do tego dołożone dwie turbosprężarki, więc mamy silnik biturbo, ale żeby zacząć od początku, to może sobie opowiemy, jak ten samochód powstawał, ponieważ budowaliśmy go z jakimiś tam małymi przerwami ponad 7 miesięcy, więc bardzo długo, ale to jest najbardziej zaawansowany samochód, jaki powstał u nas w serwisie, w Ostałowski Motorsport. Ma bardzo dużo elektroniki, która steruje różnymi systemami, ma bardzo przemyślane systemy chłodzenia, systemy bezpieczeństwa, układ hamulcowy też przebudowany zupełnie inaczej w tym roku, więc chodźcie, opowiem o tym, jak budowaliśmy ten samochód. Pierwsza rzecz to oklejenie, tak? Oklejenie, które rzuca się od razu w oczy. Tak, powstał projekt związany z takich różnych geometrycznych brył. Oklejenie w Autofolia Studio z Myślenic. Bodykit M3, ale też w wersji Pandem, czyli dodatkowo poszerzone przednie i tylne błotniki. No i tak naprawdę to, co najważniejsze, drzemie w środku. Zacznijmy sobie może od tyłu. Tutaj mamy wyloty z wydechów, czyli wydechy wychodzą przez progi na boki. Jak widzicie, końcówka ma prostokątny kształt. Szczerze mówiąc, odgapiłem ten projekt od Kena Blocka. Widzieliśmy się na Gymkhanie Grid we wrześniu, no i właśnie wtedy zobaczyłem w jego Cosworthie właśnie taką kwadratową końcówkę. No i stwierdziłem, że to jest fajne, ponieważ nie tylko tutaj jest efekt wizualny, ale przede wszystkim jakby funkcjonalną częścią ułożenia takiego wydechu jest to, że zajmuje po prostu mniej miejsca i jest na równi z progiem, nic nie wystaje na dół, więc cały wydech wyprowadzony bokiem może po prostu zajmować tyle samo miejsca, co standardowo próg i nie będzie nam tutaj wystawał. Tylne koło Japan Racing, natomiast w środku mamy ukryte zaciski WRK Brakes, podwójny zacisk, osobny na hamulec ręczny, osobny na główny hamulec. Są to czterotłoczkowe zaciski, bardzo skuteczne, bardzo wydajne, z dużą tarczą 350 mm chyba, o ile się nie mylę, więc powinno dawać naprawdę dobrą robotę przy używaniu tego na torze. Teraz tył. Z tyłu mamy spoiler, zdecydowaliśmy się na spoiler karbonowy. Były pewne rozważania, czy zastosować ducktaila, czy zastosować właśnie spoiler standardowy. Zdecydowaliśmy się na taki, ponieważ dzięki temu możemy regulować siłę docisku tego spoilera w zależności od toru, od konfiguracji, od właśnie tego, co od niego potrzebujemy, a do tego jest fajny i no, nam się podoba. W środku chłodnica przeniesiona do tyłu, czyli chłodnica wody jest tutaj w bagażniku, do tego jest chłodnica paliwa, no i oczywiście bak paliwa tutaj między kielichami z całym systemem, z pompami wody. To wszystko jakby ma dociążyć tył, dzięki czemu będziemy uzyskiwać więcej trakcji. No ale oprócz tego na pewno też sprawi, że balans auta się zmieni i chłodzenie będzie dużo wydajniejsze. Jednak ten układ
powiększony o długie rury, które biegną tam aż od silnika do chłodnicy z tyłu, sprawiają, że układ jest bardziej pojemny i dużo lepiej wychładza silnik. O tym wszystkim jeszcze też powiemy trochę z warsztatu, natomiast teraz przejdźmy powoli tutaj do przodu. Z boku tutaj mamy wloty powietrza. Za chwilę ze środka Wam powiem, po co te wloty, ale wloty generalnie są po to, żeby chłodzić, czyli mówię od razu, tak? Więc wloty są po to, żeby chłodzić chłodnice ukryte wewnątrz auta. I chłodnice służą do chłodzenia oleju silnika i oleju skrzyni biegów, więc driftowóz lecący bokiem będzie fajnie łapał tutaj tym bocznym wlotem powietrze. Oprócz tego mamy tutaj przyciski systemów bezpieczeństwa. No i co? No i zaproszę Was do środka, a później przejdziemy pod maskę, żeby pokazać serce samochodu. To jest premiera tego auta, więc sam jeszcze nie znam wszystkich szczegółów, które tutaj mechanicy opracowali. Przede wszystkim wszystkich strategii działania systemów sterowania samochodem. Systemy są oczywiście oparte o komponenty naszego wieloletniego partnera, czyli firmy EcoMaster. Całe wnętrze zostało zrobione w takim projekcie dosyć spartańskim, można powiedzieć, prostym, ale dzięki temu wszystko jest bardzo lekkie. Jak widzicie, nie mamy fotela pasażera, no, nie dlatego do końca, że nie lubię z kimś jeździć, ale dlatego, że tak naprawdę na zawodach nie możemy jeździć z pasażerem, więc ten fotel jest zbędny. Oczywiście jest tutaj przygotowane miejsce, żeby ten fotel zamontować, natomiast teraz chciałem Wam pokazać, że mamy tutaj system gaśniczy na miejscu jakby pasażera. Oprócz tego jest mały litowy akumulator, który jest bardzo wydajny, a waży chyba niecałe 4 kg, a z przodu za podstopnicą jest ukryty akumulator ciśnienia oleju, który będzie nam dodatkowo jakby dotłaczał olej w razie jakichś tam spadków ciśnienia w silniku. Tak jak mówiłem, cały system jest oparty o komponenty EcoMaster, no i właśnie mogę Wam teraz pokazać, jak wygląda główny wyświetlacz. Tutaj jest właśnie główny wyświetlacz, na których mam zebrane wszystkie informacje, więc nie muszę korzystać z... O, właśnie się załączyły tutaj wentylatory tylne, testują się systemy, więc nie muszę korzystać z wielu wyświetlaczy, z wielu wskaźników. Mam tutaj obroty silnika, temperaturę płynu, temperaturę silnika, doładowanie boostu, temperaturę oleju, ciśnienie oleju, no wszystko co tylko potrzebuję. Oprócz tego alarmy, które są ustawione w aucie. Poniżej klawiatura ze wszystkimi przyciskami, sterowanie systemem gaśniczym, czyli jeżeli coś by się działo, musiałbym odpalić system, no to tylko naciskam ten przycisk i elektronicznie ten system się odpala. Na tunelu mamy schowane dodatkowo no właśnie komputery sterujące, czyli EcoMaster Black sterujący silnikiem i z tyłu 2 PMU. Ja tutaj właśnie koło siebie mam swoje łopatki do zmiany biegów. No i właśnie za mną, za plecami chłodnice, o których wspominałem. Chłodnice oleju silnika, które będą odpowiadać za wychładzanie oleju silnika. Mamy podwójną chłodnicę FMIC do chłodzenia oleju z dodatkowymi wentylatorami. Też jest cała strategia działania tej chłodnicy, znaczy nie chłodnicy, tylko chłodzenia jakby tego oleju, bo stopniowo będzie się zwiększała moc tych wentylatorów. Za moim fotelem jeszcze chłodnica oleju w skrzyni biegów. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów 8 HP 90, więc to jest skrzynia ZF-a. No i tak naprawdę ta skrzynia umożliwia mi sterowanie bardzo szybko tą zmianą biegów i zaciąganie ręcznego bez uszkodzenia skrzyni. To jest pierwsza skrzynia, która jakby pozwala podczas jazdy, podczas założonego biegu szybko rozłączyć napęd po to, żeby zaciągnąć hamulec ręczny i z powrotem ten napęd zapiąć. Także to jest naprawdę bardzo ważne dla mnie.
No i co, nie będę już przedłużał opowiadaniem ze środka, na pewno o pewnych szczegółach opowiemy jeszcze w warsztacie, kiedy ten samochód się pojawi na podnośniku, a przejdźmy pokazać, co jest pod maską. Tada! No i jest właśnie serducho naszego samochodu, naprawdę mocno się jaram. Silnik LS3 ze zrobionym strokerem na 7 litrów aż, zakute wszystko, czyli kute korbowody, tłoki, wał, tak samo kuty. Zwiększone głowice, to wszystko jakby ściągnęliśmy z Texas Speed ze Stanów, natomiast cały już osprzęt silnika, wszystkie rzeczy odpowiadające za uzbrojenie tego silnika to są części FMIC, czyli naszego partnera. No i dwie turbiny Garretta, które otrzymaliśmy dzięki współpracy z Motoremo. Wszystkie części Garretta są dostępne również w Intercars. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że dwie turbiny, z których potencjał jednej to 700 koni, dają nam ponad 1400 koni takiego potencjału tych turbin. Oczywiście no pewnie wszystkiego nie wykorzystamy, natomiast myślę, że ten potencjał jest duży i już się nie mogę doczekać, aż to wykorzystamy. Teraz zaproszę Dominika, który właśnie zajmował się elektroniką tego samochodu. Cześć Dominik. No właśnie, no i powiedzmy sobie tak naprawdę, co jest takiego wyjątkowego w BMW, czego nie było w Skyline, no i dlaczego ta wiązka jest tak skomplikowana, dlaczego tyle systemów tutaj musiało być. Także po pierwsze, no to mamy dużo systemów do sterowania tutaj, głównie przez ten układ biturbo i szereg czujników zabezpieczających silnik. Także mamy 2 razy PMU z EcoMastera, który nam steruje elektroniką jako po prostu zamiast przekaźników i bezpieczników. Mamy wszystko ładnie ułożone w po prostu PMU i tyle. Jedno steruje silnikiem, drugie resztą elektroniki. No i na silniku czujniki EGT 8 razy, też z modułem EGT CAN z EcoMastera. Pozwalają nam na kontrolę nad pracą każdego cylindra oddzielnie, nie? Tak samo jak sondy lambda jeszcze, nie? Które też są Tak, duże. tak samo jak sondy, które pokazują nam mieszankę lewa, prawa strona silnika. Jeżeli coś się wydarzy, na przykład z tryskiwaczem albo cewką, to wiemy praktycznie od razu, na którym cylindrze. No a ten drugie PMU, powiedziałeś, odpowiada sterowaniem całej reszty elektroniki w samochodzie, czyli pompą wody, oleju, bo warto wspomnieć, że mamy pompę wody i oleju. Tak, pompa oleju. Tutaj jest dodatkowy obieg odpowiedzialny tylko za chłodzenie oleju, czyli pobiera z miski, pompuje przez chłodnicę i oddaje do miski Tak, i to jest chłodzony olej. dodatkowa elektroniczna pompa wody, czyli jakby standardowa pompa mechaniczna oleju, znaczy tak, oleju, przepraszam. Elektroniczna membranowa. Membranowa, natomiast standardowa mechaniczna pracuje normalnie i tylko tłoczy olej do filtra, natomiast tamta odpowiada tylko za chłodzenie. No dobra, i pompa wody i oleju również mają ustawione swoją jakby mają, kolejność mają działania. W PMU swoje algorytmy poustawiane, czyli kiedy się mają załączać, jak szybko mają pracować, żeby wychładzać silnik. Od razu one nie pracują, prawda? Po odpaleniu Od razu auta. Nie, dopiero po rozgrzaniu auta do temperatury na przykład olejowa, no to nam się załączy dopiero jeżeli potrzebujemy chłodzić olej, jeżeli jest za duża temperatura. No i ciekawą rzeczą jeszcze jest wentylator, który jest no, gigantyczny i też działa po swojemu, tak? Nie jest to zero-jedynkowo, że włączamy go i on po prostu śmiga ile może, tylko działa według specjalnego jakby planu. Tak, wentylator najmocniejszy jaki się udało znaleźć z BMW 1000 W i właśnie płynnie sterowany mapą całą w zależności od obrotów i temperatury silnika. Czyli jak... Trochę jak Visco w BMW. No właśnie, tylko Visco jest spinane mechanicznie tutaj poprzez mamy olej, a tutaj jest tak naprawdę cała mapa pracy tego wentylatora. I dzięki temu nie mamy tutaj ani pompy wody, ani pompy oleju dodatkowej, tylko silnik jest tak naprawdę goły, jest tylko alternator i pompa wspomagania, a wszystkie systemy są z tyłu pod podwoziem. Dokładnie. No to dobra, no to w zasadzie to mamy
jakby z grubsza omówione te wszystkie systemy, które zostały zastosowane w aucie. Pozostałe rzeczy postaramy się Wam pokazać na warsztacie, gdzie pokażemy Wam, jak wygląda samochód od spodu, gdzie są zamontowane te wszystkie pompy. No i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy w stanie pokazać kolejny materiał właśnie z hamowni, gdzie będzie po pierwsze strojona skrzynia biegów. Zabierzemy BMW do naszego przyjaciela z Turbolamik, który wystroi skrzynię, bo skrzynia też będzie miała swój tak naprawdę customowy komputer, który będzie sterował jakby obciążeniami, ciśnieniami oleju, załączeniami sprzęgieł i tak dalej. To jest bardzo mocna skrzynia ZF-a, która ma potencjał na 1000 Nm, a wiemy, że no, jest w stanie wytrzymać więcej, tak? Więc zobaczymy, na ile ją będziemy obciążać. Natomiast no to, co najważniejsze, to to, że chcemy tak wystroić ten samochód, żeby nie szaleć z mocą, ale żeby jakby wykorzystać jego potencjał, żeby fajnie, elastycznie wstawał. Ja nie mam sprzęgła, więc muszę jakby tak naprawdę sterować samochodem tylko z gazu. No i właśnie tak będziemy się starali robić, więc spodziewajcie się wkrótce materiału z hamowni, a teraz wbijajcie jeszcze z kamerą do środka pooglądać bestię. Do zobaczenia, cześć!